Siema, tu wahacz. Nowa, 6. generacja Renault Clio wchodzi na polski rynek z kompletnie zmodyfikowanym designem nadwozia, ale zmian jest znacznie więcej. Na premierowych jazdach mogłem wyrobić sobie o tym samochodzie wstępną opinię, zapraszam na test. Zacznijmy od wspominanego wyglądu, ponieważ gdyby nowemu Clio zakleić znaczki, to jak sądzę mało osób zgadłoby, że mamy do czynienia z tworem od Renault. Osobiście nie rozumiem za bardzo takiego kroku, ponieważ Francuzi mają przecież swoją udaną i też całkiem świeżą linię stylistyczną, debiutującą wraz z flagowym Rafale, a później przeszczepianą wraz z liftingami do innych modeli, a tutaj dostaliśmy coś zupełnie odmiennego. Pomijając ten fakt, nowe Clio jest moim zdaniem ładnie wyglądającym małym hatchbackiem z różnymi detalami, na których można zawiesić oko i jeśli ktoś lubi bardziej dynamiczne auta tego typu, to powinien być zadowolony. Na jazdach dominowały egzemplarze w najbogatszej, ale i trochę innej wizualnie wersji Esprit Alpine. Z zewnątrz wprowadza ona niebieskie akcenty na grillu i 18 zamiast 16-calowych felg, ale poza tym w bryłę nadwozia nie ingeruje, więc wybierając biedniejsze Evolution albo Techno, można liczyć też na wyrazisty design. Wyraziście prezentują się także światła, gdy jest ciemno. Z przodu pozostał motyw z rozdzieleniem lamp, ale teraz te górne są mniejsze i ograniczają się do umieszczonych w soczewkach świateł głównych, a trochę niżej mamy kształt litery C, który dzielą pomiędzy siebie paski do jazdy dziennej i kierunkowskazy. Wszędzie w testowanym modelu obecne są LEDy, wliczając w to kierunkowskazy w bocznych lusterkach, a z tyłu mamy niewielkie paski, które kompletnie zrywają ze stylem z poprzednich Renault. Wyrazistości nie można im odmówić, ale osobiście bardziej wolę pomysł z innych modeli tej marki. W nowym Clio, tak jak wspominałem, zastosowano soczewki zamiast odbłyśników, co poprawiło precyzję odcinania strefy jasnej od ciemnej świateł głównych. O żadnej rewolucji nie ma co mówić, ale LEDy zdają się świecić trochę lepiej niż wcześniej. Bez bezpośredniego porównania trudno mi to jednak ostatecznie rozstrzygnąć. W każdym razie jest ok. Niestety wciąż nie ma co tutaj liczyć na jakieś adaptacyjne światła, nawet w opcji. We wnętrzu otrzymaliśmy układ deski rozdzielczej i ekranów, który z grubsza spotkać można w mniejszych, elektrycznych modelach Renault 4 czy 5, ale mamy za to inne kształty, np. w strefie przed pasażerem. Kabina prezentuje się moim zdaniem ładnie i też co istotne nie została udziwniona pod kątem sposobu obsługi. Oznacza to, że chociażby panel klimatyzacji opiera się wciąż o fizyczne elementy sterujące, ale zamiast pokręteł mamy rząd przycisków, a wskazania np. temperatury wyświetlają się na ekranie środkowym. Ten zawsze ma 10 cali i jest odpowiednio duży, aby nie było problemów z czytelnością. Co najważniejsze jednak, dostaliśmy tutaj najnowsze oprogramowanie Renault, czyli Open Air Link od wersji Techno z występującą integracją z usługami Google. Oznacza to, że mamy możliwość instalacji aplikacji ze sklepu Play, obsługi asystenta głosowego czy map Google, tak jak na smartfonie, ale bez konieczności podłączania go. Oczywiście to też jest możliwe bezprzewodowo przez Android Auto czy Apple CarPlay. Poza tym system działa szybko i ma intuicyjny interfejs i ogólnie jestem jego dużym zwolennikiem, biorąc pod uwagę doświadczenia z innych modeli Renault. We wnętrzu testowanego modelu mamy podświetlone wszystkie przyciski, występują też od wersji Techno dekoracyjne elementy na desce rozdzielczej i najbardziej zwracające uwagę na drzwiach. Wracając do światła dziennego, to na kierownicy mamy układ przycisków tak jak w innych Renault z ostatnich lat, to znaczy z lewej strony steruje się asystentami bezpieczeństwa, a z prawej elektronicznymi zegarami. Jest to klarowne i nie mam do obsługi zastrzeżeń. Po staremu pozostał też joystick do obsługi multimediów za kierownicą. Jest on dobrze zaprojektowany, więc nauka jego obsługi nie powinna być problematyczna. Niestety nad nim mamy manetkę wycieraczek i jeszcze wyżej to od zmiany biegów i jest tego z prawej strony moim zdaniem za dużo. Zegary są w pełni elektroniczne i mają 7 cali w podstawie i 10,25 cala w bogatszych odmianach. Można zmieniać ogólne kompozycje, jest chociażby ta zintegrowana z mapami Google, a także niezależnie z prawej strony można żonglować informacjami. Wypada to ok, brakuje mi jedynie 2 niezależnie resetowanych komputerów podróżnych, też te animacje przełączania układów mogłyby być mniej efektowne, ale za to szybsze. Z przodu w samochodzie dostajemy do ładowania 2 porty USB w standardzie C oraz od wersji Esprit Alpine bez dopłat indukcyjną matę. Z tyłu z kolei spotkało mnie rozczarowanie, bo jest tam tylko złącze 12V i brak jakiegokolwiek USB nawet w najbogatszych odmianach to rzecz, która w zupełnie nowym modelu nie powinna mieć miejsca. Jakiegoś wybitnego wrażenia nie robią też twarde tworzywa na podszybiu i drzwiach, to znaczy mają ciekawszą fakturę niż taka standardowa, ale w słońcu zwłaszcza podszybie wygląda dosyć plastikowo. W Esprit Alpine za to bardzo fajnie wypadają wstawki z alkantary, z niebieskimi szwami tworzy to przyjemny efekt.
Kontrowersyjne w Esprit Alpine jest z kolei zaniebieszczenie boków listwy na górze deski rozdzielczej. Efekt dla mnie nie jest zły i na pewno ciekawy, chociaż też niepotrzebny do końca. Powinna być to moim zdaniem na przykład darmowa opcja. W niższych częściach kokpitu mamy kontynuację twardych tworzyw. Ogólnie jakość wypada jak na miejskiego hatchbacka w porządku, tak standardowo. Bardziej może razić to w oczy w przypadku konfiguracji topowych, takich jak testowa, która kosztuje niemal 135 000 złotych. O cenach powiem jednak za chwilę, bo najpierw chciałbym jeszcze dokończyć omawianie wnętrza i przejść do jego tyłu. Tam, gdy miałem ustawiony przedni fotel pod siebie, to na nogi został mi jeszcze minimalny zapas miejsca. Nad głową, konkretnie się prostując, stykałem się włosami z podsufitką, ale bez jakiegoś ostrego wbijania się w nią, więc jak na bardziej dynamiczną linię boczną testowanego modelu z opadającym tyłem, to tragedii nie ma. Przez taką budowę zwraca za to uwagę, że gdy popatrzy się przez niewielką tylną szybę, to dostrzeże się, że jej górna część jest nisko poprowadzona, przez co czasami musiałem lekko schylić głowę, aby dostrzec dalszy horyzont będąc za kierownicą. Widoczność na boki i do przodu jest ok, wyczucie auta nie sprawiało mi większych problemów. A swoją drogą nowe Clio urosło, ma teraz 411 cm długości i 177 cm szerokości, jest o 6 cm dłuższe niż poprzednik. Ułatwieniem w parkowaniu mogą być kamery, ta cofania jest w standardzie od Techno, a 360 stopni nawet w Esprit Alpine wymagają dopłaty 2500 zł. Oferują one całkiem dobrą jakość, chociaż też nie jakąś wybitną, to tutaj można mówić o usprawnieniu względem starego Clio. Bagażnik w prezentowanym modelu ma 391 litrów, czyli tyle samo, co mówią dane producenta w przypadku poprzedniej generacji. W hybrydzie jest to 309 litrów. Mamy mieć tu jednak o 4 cm niższy próg załadunkowy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się 1176 albo 1094 litry z bardzo wysokim uskokiem. Przejdźmy już do cen. Nowe Clio startuje od kwoty 84 900 zł, takiej samej co poprzednik okresu rynkowego życia i występuje w 3 wersjach wyposażeniowych i 3 silnikowych. To znaczy aktualnie 2, ponieważ w połowie roku dopiero pojawi się wariant 120 koni z fabryczną instalacją LPG połączony z benzyną 1.2 i automatyczną skrzynią biegów. Nie jest aktualnie znana cena, ale jeśli będzie rozsądna, to zakładam, że gaz w Clio może zainteresować u nas sporo osób. W poprzedniej generacji gaz też był dostępny, ale wyłącznie z manualną przekładnią. Na moment nagrywania tego filmu wybierać można spośród nowej benzyny 1.2 TCE 115 koni, która może być połączona albo z manualem, albo automatem. Mamy też zwykłą hybrydę e-Tech, która również względem poprzedniej generacji opiera się o inny silnik, bo mamy w niej zamiast 1.6 i 145 koni benzynę 1.8, a układ rozwija 160 koni mechanicznych, ale tutaj mówimy już o znaczącej podwyżce ceny. Jeśli chodzi o wersje wyposażeniowe, to pozostały 3 półki. Podstawowe Evolution zawiera wystarczające wyposażenie, aby to auto użytkować z manualną klimatyzacją czy czujnikami parkowania, ale jednak przez brak integracji z usługami Google, dostępu bezkluczykowego, samościemniającego się lusterka czy kamery cofania i też sporej ilości innych drobniejszych elementów, jest to dla mnie wersja dla osób potrzebujących możliwie taniego auta i tyle. A żeby mówić o przyjemnym na co dzień poziomie wyposażenia, trzeba Evolution chociaż trochę doposażyć opcjonalnymi pakietami albo wybrać środkowe Techno, bo tam już brakować może bardziej jedynie podgrzewania foteli, ale one są jako opcja nawet w Esprit Alpine. Esprit Alpine z kolei to wersja wprowadzająca w standardzie kilka przydatnych asystentów bezpieczeństwa, np. monitoring ruchu poprzecznego, ale sporo jej ceny pochłaniają dodatki stylistyczne, większe felgi czy pokazywana alcantara, więc da się bez tego żyć. Do topowej odmiany dołożyć można tylko podgrzewanie foteli i kierownicy, inny lakier i lepsze audio i taki maksymalnie skonfigurowany egzemplarz kosztował 133 500 zł. Sporą część podwyżki pochłonęła hybryda, ale jeśli ktoś się na nią zdecyduje, to dostanie lepszy układ niż wcześniej. Zamysł działania jest ten sam, to znaczy mamy kilkanaście trybów jazdy, gdzie spalinowiec może ładować akumulatory, robić za generator prądu albo bezpośrednio napędzać koła, a silnik elektryczny ma priorytet, aby przyspieszać tylko na prądzie bez udziału benzyny przy prędkościach miejskich i faktycznie nieraz mogłem w niezłym tempie ruszyć od 0 do około 60 km na godzinę tylko w trybie EV. Poprawa względem poprzedniego Clio opartego o jednostkę 1.6 wynika z lepszej kultury pracy silnika 1.8, też jakby jest on lepiej wykorzystywany, przez co etapy podładowywania akumulatorów są mniej odczuwalne akustycznie i teraz niespecjalnie zwracają uwagę. Chociaż też za mało jeździłem w mieście, aby to ostatecznie ocenić, warto to zaznaczyć, bo tam było to kiedyś najbardziej dokuczające.
Jazdy testowe opierały się o drogi pozamiejskie i szybkiego ruchu i tam było naprawdę ok, nawet lepiej akustycznie niż w hybrydach we flagowych modelach Renault z benzynami 3-cylindrowymi 1.2 turbo, 1.8, warto wspomnieć, jest 4-cylindrowe. Clio E-Tech wciąż oferuje także bardzo dobrą płynność oraz solidną dynamikę, to znaczy dalej nie jest to rakieta, katalogowo do setki przyspieszać ma w 8,3 sekundy, ale bez problemów samochód radził sobie w trasie, także prędkości autostradowe nie robiły na nim większego wrażenia, chociaż powyżej 120-130 km na godzinę w kabinie robiło się odczuwalnie głośniej, ale jak na mniejszy samochód wciąż ok. Spalanie na zwykłych drogach poza miastem wynosiło około 4,5-5 litrów, na ekspresówkach 6 litrów, a na autostradzie lekko poniżej 8 litrów, przy czym warto pamiętać, że te wyniki osiągałem przy minus 10, minus 15 stopniach na termometrze, przy normalniejszej pogodzie hybryda może być trochę wydajniejsza. Też w testowanym modelu mamy nowość dla całego Renault, to znaczy tryb jazdy Smart, gdzie auto żongluje trybami w zależności od stylu wciskania gazu. Po ostrym przyspieszaniu trochę zbyt długo utrzymywało ustawienia sportowe, ale ogólnie jest to tryb, który może się komuś przydać, a nie tylko bajer. Pomijając układ napędowy, nowe Clio również po prostu przyjemnie się prowadzi. Ma neutralny, ale dający dobrą pewność układ kierowniczy, też dobrze zbalansowane zawieszenie. W tym aspekcie nie zmieniło się względem poprzednika zbyt wiele. Podsumowując, 6. generacja testowanego modelu przeszła rewolucję pod kątem wyglądu nadwozia i tego nie jestem fanem, to znaczy jest ładnie, ale trudno mi to auto w głowie, patrząc z zewnątrz, zaklasyfikować aktualnie jako Renault. Ale poza tym mamy do czynienia z udaną ewolucją, zwłaszcza za sprawą poprawionych technologii na pokładzie czy lepszej palety silników. Do tego stwierdzenia zalicza się też testowana hybryda, ale ona przez swoją cenę dla sporej części osób może być ciekawostką. Jednak już na przykład wersja Techno z benzyną i automatem za 99 900 zł będzie znacznie rozsądniejsza finansowo, a powinna spełniać oczekiwania. I to wszystko, co przygotowałem z pierwszego kontaktu z nowym Clio. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że film o nim się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.